Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj spojrzymy z metaperspektywy na reklamę sklepu online, jednego z największych sklepów online w UK. Czy może nawet największego? Tak, Ocado. Dobra, jedziemy. Ocado salmon just £3.35 and our British broccoli just 46p. O kurwa. Our easy peelers only £1.35 and Hovis best of both just £1. Our everyday savers bring great value to the table. There's an Ocado just for you. O Boże. To jest spot, powiedz, co to jest spot i czego dotyczy. No to jest sklep online, tak? Sklep spożywczy online, wielobranżowy online. Jeden z najpopularniejszych w Wielkiej Brytanii, także jest to potentat, Dobrze, tak? Jest to potentat, duża tak. marka. Dobra, no czyli jest to spot, świeży spot tego 2022. potentata. Otwierająca sekwencja od razu mówi nam w bardzo szybki i sprawny sposób, że jesteśmy w środku jakiegoś dnia miłego, na przedmieściach, czyli od razu pewna grupa docelowa jest zdefiniowana. Podjeżdża samochód dostawczy, tak, z bardzo fajnym logotypem. Ogólnie mi się podoba ta koncepcja, tak? Że masz prosto na stół Twoje zakupy i one już wjeżdżają pod dom. Koncepcja kreatywna jest bardzo fajna. Nie jest to jakaś błyskotliwa koncepcja kreatywna, ale obrazująca w doskonały sposób usługę. Tak? Stoliczku nakryj się, prawda? Takie mam skojarzenie właśnie, tylko tak. jaki to jest stół i w jaki sposób on się porusza. I tutaj jakie się dźwięki kończy, wydaje. i tu się kończy wszystko, co dobre w tym spocie. Tak Bo jest. zaczyna się co? Te wypadające nogi. Mnie to ewidentnie kojarzy się z wykładaniem łóżka z karetki. To Tak na jest. każdym filmie po prostu, zawsze jak to widzisz, wyciągają to łóżko tak. i te nogi wypadają. Ale to już jest tak podświadome, to już jest tak mocne To po pierwsze. skojarzenie. Po drugie, sam stół jest zrobiony z jakiegoś brązowego, jakiegoś takiego drewna, drewnopodobnego materiału, nieprzyjemnego nawet. To wszystko przede wszystkim klekocze. Nie wiem, dlaczego zostawiony jest oryginalny dźwięk poruszającego się po wybojach stołu, który nie dość, że się trzęsie, to jeszcze skrzypi, wydaje taki nieprzyjemny, drażniący ciu. Dźwięk, który no, nie przysparza miłych skojarzeń oglądającemu, tak? I co się dzieje teraz? Stół wtargnął do domu, tak? Zobacz, on przerywa takie miłe czynności dnia codziennego. Pani przestraszona cofa nogi, jest zaskoczona w ogóle tym. Nie, ona też zresztą cofnęła. Dobra, okej, jedziemy dalej. I stop. Poczekaj, jeszcze wrócę do tej sceny. Tu nie byłoby nic złego, gdyby ona czekała w kuchni i zaczęła, i te produkty by podjechały, a ona by była zadowolona i zaczęła brać te produkty. Byłaby, gdyby to było wyczekiwane, tak? I chciane, a tutaj przeszkadza w czytaniu gazety i jakby w ogóle nie wzbudza żadnych emocji. No, coś wjechało, w ogóle się tym nie To jest zajmujemy. usługa, która przeszkadza w życiu codziennym, a nie ułatwia to życie. Lecimy dalej, wszystko się trzęsie. Wszystko się trzęsie, trudno nawet patrzeć się na to w jakiś fajny sposób, żeby... No, trudno się patrzy na ten spot, kiedy wszystko się trzęsie, wszystko się chyboczy, wszystko jest niepewne, to tak naprawdę można przenieść na jakość usług firmy. To jest niepewność. Niepewność. Oj, tak, zobaczcie, jak źle to robimy. Zobaczcie, jak się trzęsiemy. Oj, umartwiajmy się. Zła usługa, jesteśmy źli. A w następnym kadrze będziemy jeszcze gorsi. A, jak dobrze. A żebyś jak wiedział, że dobrze. tak, zobacz dalej. Ale to przecież patrzyliśmy już na ten spot. przed Czekaj. momentem. Biedny kocur, zaraz go przejadą. I teraz to jest, to jest mistrzostwo świata. ujęcie hit. To jest w ogóle ujęcie, które ja nie wiem Słuchajcie, zobaczcie dlaczego ono sobie, weszło. Może to nie jest stopklatka perfekcyjna, ale już widać, tutaj widzimy, obdrapane, brudne, to takie koło malizna, które się chybocze, które jest niepewne, które powoduje... Brudne. Tak, no nie można czegoś takiego w reklamie puścić, tak? W połączeniu jeszcze z dźwiękiem, który to wszystko wydaje, jest to koszmar. Czy ja znowu mam skojarzenia szpitalne. W tym momencie ja widzę wszystkie filmy, kiedy dana osoba jest transportowana z erki na salę operacyjną i zawsze są te kółeczka, zbliżenie na kółeczka kamera trzęsące jest się. bardzo często pod łóżko, Tak, żeby pokazać, jak właśnie- szybko to jedzie. i właśnie te kółeczka, Zdążymy, żeby zdążymy reanimować klienta, czy nie zdążymy reanimować klienta. Tak? I to podkreśla tą szybkość, tą I pasję. właśnie to chyboczące się kółeczka w tych filmach akcji potęgują tą niepewność i tą Powiedzcie dramę. mi, dlaczego to ujęcie w ogóle tutaj jest. Ja tego nie rozumiem.
Może ktoś ma pomysł, Poza tak? tym, poza tym nie rozumiem, dlaczego nie można było tych wszystkich dźwięków wyłączyć. Nie rozumiem, dlaczego nie można było tak dobrze podkleić tych produktów wszystkich, żeby one się nie trząsły na stole. Dlaczego nie można było wyłożyć podłogi, wtedy kiedy się jej nie pokazuje, wykładziną, która jest równa. Co po wyłączeniu dźwięku i na przykład dodaniu FX-a typu Nie wiem, można to było Powoduje- zrobić animacją, Wojtek, po powoduje prostu. miłe skojarzenia. Coś okropnego. Tutaj kamera jest przez to fajne ujęcie, tylko że to się wszystko trzęsie. Tak? Tak mi się to kojarzy też trochę tutaj z taką kasą sklepową, gdzie masz taśmę, na którą wszystko wywalasz, nie wiadomo jak i to wszystko leży, Tak, ale to no dobra, wszystkie okej. skojarzenia są na razie Negatywne, nie? Negatywne. Ale wiadomo o co chodziło, żeby pokazać, że ten stół Tak. wprost do domu wjeżdża. Okej, ja to jeszcze Jaką mamy rozumiem. ofertę szeroką, tak? Tak, jaką mamy Oczywiście, szeroką tak. ofertę, okej. No i to już jest hit, tak? To Też jest i kolejny. tak. Czyli stół kontynuuje swoje wtargnięcie do kolejnego pokoju. Tutaj mamy imprezę dla dzieci. Dziecko, czy ono jest szczęśliwe? To jest biedne dziecko, któremu została przerwana impreza. Ja nie wiem, czy to jest wina reżysera. Bardzo możliwe, że to jest też że to nie jest ciągłość, bo w tej chwili zauważyłem, że prawdopodobnie to nie jest ciągłość logiczna. To znaczy jesteśmy w tym momencie w innym domu, ponieważ czy rodzice na imprezie urodzinowej swojego dziecka, czy jakiejkolwiek imprezie urodzinowej dziecka byliby w innym pokoju, czytali gazetę? Wiesz, może to nie byli rodzice, może to byli krewni, No nie wiem, tutaj też jakieś starsze osoby były. Okej. Niech to nawet będzie już inny dom, tak? To teraz stół przeszkadza kolejnym ludziom swoją usługą, tak? Wjeżdża i rozbija imprezę dziecka. Zobacz. Dziecko jest przerażone. Zwróć uwagę na mistrzyni drugiego planu. Za sekundkę w następnym kadrze, niestety w nieostrości, ale ta dziewczyna jest przerażona. Wiesz co, i znowu można to było rozegrać trochę inaczej, bo te dzieciaki mogły czekać na różne, nie wiem, słodycze, napoje, inne rzeczy, mogły podbiec, tak, i Tak. brać różne rzeczy. No, ale O, ktoś- super, czy fajnie. któreś z tych dziewczyn jest zadowolone? Nie, nic, są przerażone. One są zaskoczone tym, że to jest. Przystopowały swoją, wiesz, rozrywkę, Tak. bo coś im przeszkadza. Fajne jest to, że te dzieci mają groszki i ubranka są w groszki i to odpowiada temu, co jest na stole, bo na stole też tam jest kubeczek taki, który przemknął też w groszki i tak dalej i to jest fajne. To mi się podoba. To jest jeden szczególik, który jest dopracowany fajnie. Okej. widzisz? O, jest, Tak. rzeczywiście. I to jest okej. Widać, że ktoś... I tutaj dalej mamy przedstawienie produktu, ceny atrakcyjne, roztrzęsione oczywiście wszystko. Jak można na coś takiego patrzeć? Przecież to jest... No nie da się tego oglądać. No chodziło o uchwycenie ruchu, tak, ale to Proszę cię, to jakby- może... Widziałaś to? O Jezu, o Boże, zaraz się rozpadnę. Nie wiem, mi się Boże, tylko- mi jak się to to kojarzy dobrze, trochę jak to z- dobrze. Oj, i ten człowiek, który jest tutaj rekwizytorem, mówi, o Jezu, jeszcze nie rozpadło się do końca. Dzięki Bogu dostanę pensję. Boże, nie rozpadło mi się to. Ale zobacz, ja nie wiem, ja jestem trochę przerażona. Dla mnie to jest taki lekki horror, tak idzie, wtargnie znowu ten, nie wiem, potwór, idzie w Nie, ale górę on ma do jeszcze pokoju. usługę do ręki, zobacz, bo to podniosło się i nagle stamtąd za sekundkę wyskoczy tajemnicza dłoń, która Tak? Tego nie skradnie produkt. Uwaga! Nie zauważyłam? Ją! Rzeczywiście. I zamyka drzwi. Zamyka drzwi, żeby inne nie wchodziły, tak? Dobra. I teraz to już się Ale, wszystko, ale ja nie wiem, czy tam nie była toaleta, bo on wziął papier toaletowy. to już się chyba. wszystko wytrząsło. Bardzo możliwe, że stale. Ale to też nie było dopracowane, bo tam byłoby przynajmniej śmieszne. I teraz mamy bardzo miłą końcową scenę, gdzie jakby stół chowa się stoliczku. Najpierw było stoliczku nakryj się, teraz jest stoliczku zakryj się. I stoliczek się zakrył, schował i nie straszy już nikogo. Ludzie wreszcie poszli spać Bardzo ładna scena. i nie słyszą tego klekotu, stukotu i nikt im już wieczorem nie będzie przeszkadzał. I to jest bardzo pozytywne A zakończenie wiesz co, tego ale spotkania. może ty masz rację, że to było kilka różnych domów Tak, pokazanych, tak, dlatego, tak, tak. że tam mieliśmy dzień, tutaj jest noc, więc może on dowozi cały Myślę, dzień, że tak, tak? i to też jest dobra koncepcja. Także jak powtarzam, koncepcja kreatywna jest bardzo fajna. Tym bardziej, że hasło jest bardzo dobre. Bringing great value to the table. Tak, pierwsze znaczenie jest takie, że dajemy Wam fajną ofertę wprost na Wasz stół, tak? Czyli prosto do domu. Great value, czyli no, tak, to nie chodzi o to, że wartość, tylko chodzi o to, że ta oferta jest bardzo dobra, są dobre produkty za dobre pieniądze, czyli tanio i dobrze, tak? Mniej więcej. Na tyle, na ile to może być dobre w takiej cenie, to jest dobre w takiej cenie.
I to oznacza bringing the great value to the table, tak? To jest pierwsze. A drugie znaczenie jest takie, że jeżeli coś bring to the table, to kładziesz coś na stół, czyli dajesz swoją nową ofertę na rynek, tak? W związku z tym to jest bardzo fajne hasło, bardzo fajny pomysł, tylko pomysł w którymś momencie zaczął się rozpadać, trząść, klekotać. Tak, i zamiast pokazywać rzetelność, zamiast pokazywać jakość, pokazujemy tandetę, bałaganiarstwo, przeszkadzanie i absolutnie nie oddaje jakości. Świetny pomysł, świetna koncepcja, świetne hasło, fatalna realizacja, Tak, dramatyczna katastrofa. Ja przez tą realizację, mimo wszystko, jestem totalnie na nie do tego spotu, Tak, oczywiście. mimo że koncepcję odbieram bardzo pozytywnie, ale wydźwięk jest totalnie na nie, Tak. jest to totalny No więc- dramat. Więc zobaczcie po raz kolejny, jak można fajną koncepcję kreatywną uwalić, że się tak brzydko wyrazimy, realizacją, brakiem dbałości o szczegóły, brakiem wyobraźni, brakiem słuchu, brakiem tempa. Tak? Wszystko to zawodzi, mimo tego, że koncepcja była naprawdę fajna i można było naprawdę przy odrobinie większej staranności zrobić klip na zupełnie przyzwoitym, fajnym poziomie. Myślę, że przy tych samych pieniądzach, zupełnie w tym że samym przy tych budżecie. tak, myślę, że tak. Myślę, że tak. Dajcie znać w komentarzach, jakie są Wasze opinie na temat tego spotu, jakie są Wasze spostrzeżenia, przemyślenia. Z chęcią się do nich odniesiemy, a może coś ciekawego jeszcze zobaczycie, co nas na przykład zainspiruje do kolejnego komentarza. Zapraszamy na kolejne odcinki, oczywiście subskrybujcie i widzimy się następnym razem.